Dzień dobry Państwu, dzień dobry, witam, Bartek z tej strony, cześć, cześć, cześć. Dzisiaj film może nietypowy trochę, miały być polecajki będą zaraz w przyszłym tygodniu, pewnie jakoś w środku tygodnia. Natomiast chciałem Państwa przywitać i mamy dzisiaj test, to może za dużo powiedziane. Chciałem Wam pokazać ekspres, z którego w którychś polecajkach poprzednich się śmiałem. W którychś polecajkach poprzednich się z niego śmiałem, co to za wynalazek. Natomiast po przemyśleniu sytuacji, plus po pobawieniu się tym urządzeniem, które zaraz Wam pokażę, a mowa tutaj o ekspresie Nivona 4106 Nivona Cube, to jednak ma to sens. Słuchajcie, przede wszystkim, najważniejsze, ten ekspres został mi wypożyczony. To nie jest, słuchajcie, żaden materiał sponsorowany. Wojtek, serwis Kawa Naprawa z Zamościa. Ja Wam od razu pokażę, bo to od niego mam ten ekspres tutaj na wypożyczeniu, więc nie jest to materiał sponsorowany. Kawa Naprawa. Wojtek naprawia ekspresy, jest autoryzowanym dealerem ekspresów Nivona, tak jak tu widzicie. Kontakt do Wojtka macie tu. Stary Zamość 59. No, strona kawanaprawa.pl. Polecam Wojtka, mamy na grupie na Facebooku, Wojtek nam pomaga, także też polecam zajrzeć do opisu filmu, bo tam mamy grupę na Facebooku wyszczególnioną. Ekspres Nivona Cube. Ja bym go nazwał kolba automatyczna, słuchajcie. Oto i on, słuchajcie, całej okazałości. To jest właściwie wszystko, cały ekspres, bo nie będziemy tutaj z instrukcji czytać. Ekspres on w tej chwili jest z wodą, ale on jest leciutki. Zobaczcie, Nivona się uczy pewnych rzeczy, na przykład problematyczne klapki wiecznie w Nivonie. Mówię o łamiących się, kto miał, komu wpadło ziarenko, ten wie. Zobaczcie, w tej chwili zrobili klapeczki wciskane. Przy okazji macie tu rozpiskę, zobaczcie. No to mokre, to wiadomo. Jeśli chodzi potem o regulację, bo to o tym będziemy mówić za chwilę, macie rozpisane, co poszczególne regulacje, jakie ilości jakby wody oznaczają, zaparzonej kawy. Zbiornik wody, duży, fajny. Ja wiem, że to będzie brzmiało jak reklama, ale jak wiecie pewnie z wczorajszego shorta piątkowego zepsuł mi się ekspres Jura, a one się podobno nie psują. Zapraszam przy okazji na najbliższego live'a w poniedziałek o 19, 25 listopada, słuchajcie. Będziemy tą Jurę naprawiać. Nie wiem, jaką pojemność ma ten zbiornik. Tu jest jakaś podziałka. 0,6 litra, 0,5 litra, to pewnie do mycia. No myślę, że z 1,5 litra ma. Ten ekspres naprawdę bez tego zbiornika to nie waży nic. Mam nadzieję, że to widać. Nie będę tego powiększał aż tak bardzo. Pojemnik na kawę. Kawy już nie ma, więc dosypiemy. Ja mam tutaj otwartą, oczywiście przy okazji. Wiadomo, na jakiej kawie będziemy to robić. Ja mam tutaj otwartą, czerwoną, więc nie róbmy scen. Dosypmy czerwone. Ja z tego ekspresu w tej chwili, słuchajcie, korzystam już któryś dzień. Bo Jura padła wczoraj, przedwczoraj, nie pamiętam. No a ja tej kawy trochę żłopię, jak wiecie. Zatykamy. Fajne to jest. Już doczytałem, bo wbrew pozorom czytałem instrukcję. To jest lejek do gorącej wody. To są ekspresy do kawy według mnie. Nie używajcie ekspresów do kawy, do herbaty. To jest ekspres do kawy. Tu jest cała magia. To jest właściwie, widzicie, widać, że piłem kawę, nie? Wysypmy. To jest tak naprawdę zaparzacz, kolba nazwijmy to. Ja nie patrzyłem, słuchajcie, ja się nie zapoznawałem aż tak. Generalnie urządzonko, które w takiej pozycji wkładamy tu. Za chwilę go odpalamy, ale jeszcze chcę Wam pokazać jedną rzecz, bo w tym ekspresie, który ma 21 cm głębokości, 20, no powiedzmy z tą wajchą 23,5 cm szerokości, 32 cm wysokości, 21 cm głębokości, już chyba mówiłem, no maleństwo, to jest kompaktowy, poza tym, no nie wiem jak sądzicie, ja uważam, że on jest naprawdę ładny. Widziałem też, że chyba są wersje białe, no ale na ten moment mamy taki, mnie się podoba, to nie jest taki paluchujący się, wiadomo, panel, tak? Chcę Wam pokazać, bo tak, nie ma tu zaparzacza, nie ma tu, słuchajcie, nic tak naprawdę. Ja rozmawiałem przed chwilą dosłownie z Wojtkiem przed tym nagraniem, żeby mi jakiś schemat znalazł. Są na stronie Nivony schematy jakby szperpartsy tak zwane, czyli do zakupu jakichś części zamiennych. Tu jest tak naprawdę poza tym mechanizmem tampowania, nazwijmy to, grzałka, młynek, bo tu jest wbudowany młynek i pompa. I spójrzcie, zobaczcie. Tak naprawdę jest grzałka, termoblok 230 V, 1400 W. To jest to, co widzicie w tej chwili na środku ekranu. Ten element taki grzewczy, do tego dochodzi młynek, który jest tu w pionie, dochodzi pompa, wiadomo, elektronika sterująca, wszystko, 1400 W macie, tu się nie ma co psuć, słuchajcie, no wiadomo, może się zepsuć grzałka, ale wyeliminowano zaparzacz, który jest ruchomym elementem, tu tak naprawdę ruchome elementy są na zewnątrz, co za chwilę zobaczycie, cały bajer, odpalamy, mam nadzieję, że to będzie widać, nagrzewanie, wydaje mi się, że widzicie. Mielenie. W tej chwili mamy
w momencie, kiedy wyjmiemy element, będę na to mówił kolba, słuchajcie, no bo to jest kolba. Kiedy wyjmiemy ten element, to słuchajcie, jak się woda gdzieś zagotowuje w środku, zadziało się, no to tylko się świeci nam tak naprawdę, że ekspres jest gotowy. Wkładamy go tu. Zapala nam się gotowość do mielenia. Możemy również to mielenie tutaj ilościowo sobie zmieniać. A jest jakaś rozpiska na spodzie, bo nie spojrzałem. Tu nie ma żadnej rozpiski, jest tylko jeśli chodzi o ilość. Ale spójrzcie też, ja go spróbuję delikatnie przestawić, żeby nie narozlewać. Ja ustawiłem na minimum, bo ja lubię siekierę, ale oczywiście w trakcie pracy młynka, nawet jest to zaznaczone w instrukcji, czytałem, możecie sobie to regulować. I patrzcie. Powiedzmy, że idziemy na razie po ustawieniach takich, no takich ustawieniach, jakie możemy zaprogramować, czyli kawa na maksa. No to co, słuchajcie? No! Przy tym stopniu zmielenia, przy tej miałkości, jaką ustawiłem, zobaczcie, zaparzyła nam się tu kawa, która moim zdaniem jest wręcz delikatnie za drobno zmielona, ale ja taką lubię. Na razie zaparzymy standardowo, ja wam potem jeszcze pokażę sztuczkę. Przekładamy to tu. Mamy włożone. Mam przygotowaną dla was specjalną filiżanę, co by aby była przezroczysta. To intuicyjnie się zapina, słuchajcie. Spójrzcie. Pyk. Sprawdźmy. On to sobie dociska wewnętrznie, doszczelnia. No i teraz ten sam element służy już według tej rozpiski, którą widzieliście tu. Czyli, no powiedzmy, ta filiżanka ma 60 mm, ustawmy na 3, zobaczymy, czy to się, kurczę, dobrze mierzy, słuchajcie. Raz, dwa, 3, 60 do 80 ml. No i okej. Podstawiamy filiżankę. Mamy tu jeszcze ustawienie temperatury. Ja mam na maksa. I mamy ustawienie, tu jest jakiś system aroma. Nie wiem, jak to działa do końca, może być aroma konstant, jakiś tam jest to w instrukcji, ja w to nie wnikałem, ja wszystko na maksa, słuchajcie, zawsze tak. No i co? Kawusia i go, i czekamy. Nie odzywam się, posłuchajcie, jak on pracuje. Pierwsza kawa zawsze robi się dłużej, zobaczycie przy drugiej. Liczymy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Zatrzymam, bo się przeleje po 30 sekundach, oczywiście liczonych w głowie, ale słyszeliście, jak on cicho chodzi? A spójrzcie. Jasne, że to jest przelane, bo to jest prawie 80 ml, ale spójrzcie, jak ta kawa wygląda. Chcę wam to jakoś pokazać do kamery. Wyostrz. Może tu będzie trochę ciemniej. O, spójrzcie, jaką to ma kremę. Spójrzcie, jak ta kawka wygląda. Ja mam tutaj przy okazji, pozdrawiam moderatorów, kubeczek na zlewuszki. Jakiś ręcznik papierowy by się przydał już. Powiem wam, że nie będę tej kawy na razie pił, bo ja już tej kawy dzisiaj wypiłem dużo, ale smak tej kawy to jest... I tu nie przesadzam, słuchajcie. Naprawdę ten film nie jest reklamą. Ja chciałem się tym ekspresem pobawić, bo to jest ciekawostka. Wydaje mi się, że bezpośrednim konkurentem, ten ekspres Nivona Cube jest bezpośrednim konkurentem dla ekspresu Jura Ono. Ten ekspres kosztuje około 1900 zł z tego, co patrzyłem. No wiadomo, możecie poszukać w internecie taniej, drożej. Jura Ono kosztuje 1600 zł, widziałem. Ale Jura Ono nie ma młynka. I w momencie, kiedy Jura Ono jeszcze dojdzie wam młynek, ile kosztuje młynek? Ja nawet nie wiem, słuchajcie. Bo ja nie jestem, jak wiecie, fanem wielkim Jury, chociaż Jurę mam. 2500 kosztuje zestaw młynek plus ekspres Jura Ono. Tu mamy za 1900 zł komplet. Cały myk teraz, słuchajcie, akurat dobrze przyda się to.
polega na tym, no dobra, co dalej? Kawa zrobiona, odpinamy, wyciągamy, no i mamy takie coś. No i tu cały myk polega na tym, to jest cake. I tyle. To pod kranik, ewentualnie palcem, wiadomo, później pod kran, opłukać. Gotowy do następnej kawy. Zobaczcie na cake'a. Wyostrzysz mi tego cake'a? Widzicie? Aha, parzy gorący, czyli dobry. No ale dobra, teraz myk, słuchajcie. Jak zrobić tą kawę jeszcze lepszą? Mielimy. No ja już oczywiście stuningowałem po swojemu, bo ja sobie robię to tak. Zaglądam tu. No miejsca jeszcze jest. Możecie sobie domielać ręcznie, słuchajcie. I zatrzymywać. Nie przesadźcie, bo się zacznie sypać. No ja bym jeszcze tutaj takiego małego strzała. Teraz mamy praktycznie czubato. Jeszcze bym dosypał trochę. Jak idziemy na całość. Wojtek, mam nadzieję, mnie nie zabije. Dobra, usypuje się, więc nie ma sensu. Wsuwamy, zapinamy, odpalamy. Słuchajcie, jeszcze raz. Teraz tej kawy jest dużo. Za sekundę przyniosę wagę. Zważymy, ile on tej kawy tak naprawdę robi. No ale ten cake... No sami powiedzcie. Widać, że jest trochę za drobno, ale ja tak lubię. Wywalamy i czekamy. Słuchajcie, ekspres naprawdę bezobsługowy. No wiadomo, czyszczenie, ale teraz to ja się zamykam. Widzicie kolor? Widzicie, jaka to się esencja leje? No po prostu ja to się uwielbiam na takie rzeczy patrzeć. Mogę wam nawet... Nie, no ja będę wam przybliżał, no widać wszystko. Cichutki, słyszycie? Mikrofon jest... Widzicie? Mikrofon jest przy samym ekspresie. Stop. Generalnie ja parzę manualnie, ale powiem wam teraz, spójrzcie. Spójrzcie i powiedzcie, co sądzicie. Widzicie, co tu się dzieje? No po prostu naprawdę ekspres parzy kawę jak kolba. Nie powstydziłaby się, myślę, żadna kawiarnia takiej kawy. Widzicie, co tu, jaki tu wulkan jest na środku? No tym razem ją spróbuję, bo wygląda tak zachęcająco. No i to jeszcze, pamiętajcie, to jest czerwona. 60% arabiki, 40% robusty. Mistrzostwo. Ale teraz patrzcie na cake'a. Czary mary. Wyostrzymy. I robimy czary mary. Fajny grubasek, słuchajcie. No zobaczcie, jaki to jest cake. I to naprawdę w tej chwili... Ale gorący, cholera! Może wytrzymam. W tej chwili można powiedzieć... No jest moc, nie? Obsługa tego ekspresu, spójrzcie. Tu nie ma żadnej wody. Tu nie ma żadnej tacki z wodą. Jedyne co, opłukać tą tackę, no wiadomo, tu zawsze coś kapnie. Wymiana barterowa. Ja wspominam o Wojtku. Wojtek, sprzedaż, autoryzowany dealer Niwony. Serwis również. Ja mam sprzęt. A będziemy też testować, słuchajcie, mam obiecane przez Wojtka, tą najnowszą Niwonę serii 8000. Ale to już po nowym roku, no bo z wiadomych przyczyn Wojtek chce mieć te ekspresy na ekspozycji, bo gwiazdka, Mikołaj, słuchajcie. Znikam na sekundę, idę po wagę, poważymy, ile tu się mieli tej kawy, bo to też jest kluczowe. Ostateczny test, bo chyba o wszystkim powiedziałem. Patrzcie, nie było mnie z 5-10 minut dobre i zobaczcie, jak to nadal się broni. Halo, Sony. Zobaczcie, nadal ta krema jeszcze, no wiadomo, już opadła, ale nadal się broni. Dobra. Tej kawy to ja się napiję, słuchajcie, ale najpierw. Także powiem ci, Wojtek, kawanaprawa.pl, będziesz musiał chyba przyjechać osobiście po ten ekspres, bo ja ci go nie oddam. Bo ja, jak wiecie, jestem fanem czarnej kawy, espresso, lubię też cappuccino, no ale... No nie oddam ci, no. Co ja ci poradzę, jak ja ci nie oddam? Zważmy tą kawę. Ile ten cake może ważyć? Ja go zrobię po swojemu. Ekspres się już wyłączył. To też świadczy o tym, że słuchajcie, mnie tu chwilę nie było. Mielimy na maksa. Sprawdźmy, ile on tej kawy mieli. Jest 0,0. Fajnie, jakbyście też widzieli, co ja tu czynię. Czyli ustawmy się tu. Mam nadzieję, że to widać. Jak nie widać, trudno. Kładziemy kawę. 17 gramów, słuchajcie, 17 gramów, chyba widać, nie? Mogę nawet 17 gramów z ręcznikiem.
No ile może ten ręcznik ważyć, słuchajcie. Zaraz się dowiemy. Ręcznik konkretnie, słuchajcie, nie waży nic. Pół grama. 16-17 gramów wchodzi nam do tej maszynki. No więc to naprawdę dobra kawa z tego wychodzi. Dobra, słuchajcie, powoli to kończymy. Ja chyba o wszystkim powiedziałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jedziemy z ostatnią kawą. Tym razem zrobimy to na zbliżeniu. Mielenie. Zapraszam. I jeszcze ja sobie oczywiście do swojego. Ale widzicie, wyregulowane. Całkiem nieźle to mieli. Ale domielimy. Niech będzie full. O. Go, 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 mister. I parzymy kawusie. Chyba tutaj nic dodawać nie trzeba. Słuchajcie. Pyk. Enter. Myśli, zastanawia się. No, popatrzcie po prostu. I tym miłym akcentem kończymy tą prezentację Nivo na Cube. Główną rolę, mili Państwo, zagrała dzisiaj kawa Coffee Doctor czerwona, czyli 60% arabiki i 40% robusty. Coffee Doctor zieloną, 90% arabiki, 10% robusty. Odwrotność, kawę bardzo mocną, mocna dzida, jak sama nazwa wskazuje, 90% robusty, 10% arabiki. Sami widzicie, jak czerwona zaparzyła nam się tu. Jeszcze raz pokażę, może się uda wycelować. O, idealnie. Spójrzcie sami. No nic dodać, nic ująć. Po prostu pić. Wszystkie te kawy, jeśli chcecie zamówić, napiszcie maila. Mail wyświetla Wam się teraz na dole ekranu. kawa@coffeedoctor.pl. No mistrzostwo świata. Dziękuję jeszcze raz, Wojtek, kawanaprawa.pl, za wypożyczenie mi tego ekspresu. Będziesz musiał powalczyć trochę, żebym Ci go oddał. Tyle, moi mili. Życzę Wam miłej soboty. Naprawdę fajny ekspres, naprawdę. I mówię to szczerze, nikt mi za to nie zapłacił, nikt mi tego ekspresu nie da, ja go muszę odesłać. To jest materiał totalnie niesponsorowany. Kawki powiedziałem, o Wojtku powiedziałem. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłej soboty, miłego popołudnia. W przyszłym tygodniu polecajki moje, jeśli chodzi o resztę ekspresów, bo to jest też moja polecajka, jak się okazało. Mówię do Was Bartek. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie suba, dajcie lajka, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Napiszcie komentarz, zostawcie jakiś ślad po sobie. Cześć, pozdrawiam Was. Hej!